Chromebook za 5000 zł. To skok na kasę? Dzisiaj porównam sobie dwa Chromebooki. Jeden taki budżetowy, solidny, który polecam model dla każdego, i drugi dla kontrastu z ceną, która wielu z was pewnie puka się w głowę, zastanawia się, co, 5000 zł? Przecież to Chromebook tylko. Co on ze złota? Sprawdzimy to dzisiaj. Zapraszam was do porównania, omówienia. Dobrze, mamy tutaj dwa przygotowane Chromebooki, które uważam za optymalny wybór, jak chodzi w tych czasach, jak chcemy kupić Chromebooka. Dla tych, którzy chcą zwykłego, normalnego Chromebooka i dla tych, którzy chcą troszeczkę więcej. Tak, przygotowałem jeszcze właśnie Chromebooka, który jest na wypasie. Zaraz sobie to omówimy wszystko. Pierwszym Chromebookiem to jest Acer Chromebook 315. Jest jeszcze wersja 317, ale to jest 17-calowy po prostu. One się skrupulatnie różnią praktycznie. On wygląda w ten sposób. Ma jeszcze numeryczną tutaj klawiaturę do pracy. Bardzo świetny sprzęt. Ja sobie tutaj teraz cofnę. To jest jeden. I zaraz sobie porównamy tutaj te Chromebooki, czym one się różnią. Dlaczego ten tyle kosztuje. I tu jest drugi taki na wypasie. Zobaczcie, on nie ma numerycznej klawiatury, już jest inaczej wykonany. Dobrze, tak wizualnie sobie już pokazałem je i teraz tak, idziemy od początku. Tu mamy Celeron N4500 procesor. Procesor, który zużywa zaledwie 6 W TDP. Pobiera 6 W. I dużo osób mówi na przykład, że one są wydajne tak jak procesory sprzed kilku lat, mają wydajność. Owszem, mniej więcej to jest chyba i5 7400, mniej więcej ma taką wydajność, jak czytałem w internecie, tylko ta i5 zużywa 65 W. Po pierwsze. Po drugie, to już są stworzone troszeczkę w innej technologii te procesory. One zużywa 6 W prądu, pobiera, czyli od razu mniejsze temperatury dostaje, więc może być bardziej wydajny, bardziej responsywny ten procesor. Drugi to jest i7, to jest literką P, dopiską mobilna. Dobrze, to jest tutaj ten mocniejszy procesor. Druga rzecz, 8, tu jest 16 GB RAM-u. I tu mamy tak, Intel UH Grips, układ graficzny zintegrowany, taki podstawowy, wystarczający do tego laptop. Tu już mamy bardziej wypasiony, bo tu mamy Iris Xe Grips, taki już najmocniejszy z tych układów przy i7. A zaraz przyjdę dlaczego. Idziemy dalej, dysk. Tu mamy dysk EMC 128 GB, wystarczający jak na Chromebooka, bo większość tak w chmurze trzymamy ten system cały, tutaj ewentualnie offline, żeby trzymać jakieś pliki, to jest naprawdę ogrom. Śmiem twierdzić, tak jak w normalnym komputerze, byśmy mieli, nie wiem, terabajta. W praktyce tak się to później odczuwa. I tu mamy Chrome OS i tu mamy, a w tym mamy już dysk M2. Zabudowany 256 giga. Troszeczkę większy, ale on nie do innych zastosowań, więc tutaj. I dobra, i teraz procesory. Mamy tutaj, tu ich nie ma co tak porównywać, bo to jest 16, to są dwa wątki, ale tu jest zupełnie, to jest inny. Tak, tylko z tym, że jak mówię, tutaj te kości też są dobrze dobrane, bo Chromebooki są dobrane tak, żeby one były po prostu optymalne do Chromebooka, żeby to dobrze działało, ale żeby też nie były przesadne te parametry, żeby on długo baterię wytrzymywała i żeby za bardzo te ceną nie iść do góry, bo to ma być ekonomiczny laptop, fajny dla mas laptop. I tutaj jest 16. Dobrze, tu mamy dysk. A, i tutaj rozdzielczość Full HD, tu mamy rozdzielczość 1440p i 120 Hz monitor, ekran.
odświeżanie. Grafika, tu mamy Full HD, kamerkę tu mamy 720p i tu mamy LAN, bo tu mamy Wi-Fi, Bluetooth, a tu mamy dodatkowo jeszcze LAN na kabel gigabitowy. Tak. Tu mamy troszeczkę karty, Bluetooth troszeczkę nowszy. Tu wejścia, to wszystko. I co tutaj jeszcze jest ważne? Mamy 45 W, a tu 65 W. Ale uwierzcie mi, to jest nic w porównaniu do tych parametrów. Większe matryca jest, procesor, to wszystko to jest nic praktycznie zwiększone. I tu mamy matrycę sRGB 100%. Dlatego one są droższe i... Dobrze, w tej części materiału chciałbym się bardziej skupić na laptopie za 5000 zł. Bo wiele osób pewnie nawet do tej pory sądzi, że ten laptop to jest przegięcie. Po co i7, po co taka matryca w takim laptopie? Po pierwsze, to jest laptop taki troszeczkę zachcianka, dlatego że to coś więcej. Dla których jest istotne też właśnie jakość obrazu wyświetlane jakościowo, bo tam jest 1440p, do tego jest dorzucone 120 Hz i 100% sRGB matrycy. Więc to nie jest tylko laptop do grania w takim wypadku. Dzięki GeForce Now możemy pograć, tak samo podejrzewam, że możemy zainstalować też Game Passa, też sobie pograć. Ale to już jest inna sprawa. On ogólnie jest reklamowany jako do gry. GeForce Now, że współpracuje. Super elegancko. Ale ten laptop ma 100% sRGB. Może być świetnym laptopem, który możemy z sobą wziąć do klienta, zaprezentować mu grafiki, jakieś projekty, typu rzeczy, że ładnie nam się wyświetlą, ładnie się zaprezentują dobrej jakości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że żyjemy w czasach, coraz więcej powstaje różnych takich stron mobilnych, serwisów, narzędzi mobilnych, które możemy wykorzystywać w trybie online. Montaż filmu, jakieś proste narzędzia na montażu filmu, do tworzenia grafik, do tworzenia obrabiania zdjęć, do tworzenia różnych banerów na Twitcha, YouTube'a, gdzieś tam. Nie ma z tym problemu. Jest dużo świetnych narzędzi. Do tego jeszcze, jak mamy Chromebooka, mamy sklep Google Play, też możemy niektóre aplikacje na Chromebooku uruchomić tam z tych, które są do obróbki zdjęć i innych rzeczy. Więc jest tego sporo, można z tego korzystać właśnie. I część osób, które korzystają z takich rzeczy, spokojnie to wystarczy, znajdą dla siebie miejsce z tym. Podziałem gdzieś na Instagramie, potrzebują sobie zrobić grafikę, jakąś informacyjną, takie sprawy, to sobie ogarną. Więc to jest laptop strony, kosztuje 5000 zł. Ale dojdźmy do wniosku takiego, doszło do wniosku. Biorąc laptopa za 5000 zł, jakiegoś gamingowego, wypasionego, z kartą dobrą, który zużywa dużo energii, czy on na pewno będzie też z tak dobrą matrycą? Czy on będzie na pewno z i7 już, procesorem z i7? Czy on będzie już, nie wiem, z 3080 RTX na przykład? Czy on będzie 3060, 4060? Jakaś najtańsza z tych RTX-ów karta, to wszystko spięte elegancko. I może się okazać, że coś naprawdę godnego jakby wzięcia, zakupu, żeby była matryca takiej jakości, może się okazać, że to jest bliżej dychy niż piątki, 10 000, więc... I jest też część osób, która po prostu lubi sobie usiąść czasami, po prostu pograć, popykać w jakieś gry, ma 2-3 gry ulubione, czy jest i po prostu lubi pograć dla przyjemności sobie i ma gdzieś rozdzielczość, jakość, ma ładny obrazek wyświetlony, go nie interesuje, czy jest 30 klatek, czy 50 klatek, to ładnie widzi wszystko, więc pogra raz w tygodniu, godzinkę, dwie sobie. Ale z drugiej strony na tyle ma swoją sytuację, że może sobie pozwolić, żeby rocznie za 500 zł
tego GeForce Now wykupić i do całej biblioteki ma dostęp, może wszystkie gry uruchamiać, które ma z przeszłości, zakupione przez wszystkie lata i sobie normalnie pograć. W podróży nawet, czy gdzieś jest dodatkowo w hotelu, ma rozrywkę. Więc jest dużo możliwości. Ja osobiście gdzieś od 2 lat z Chrome OS-a korzystam. Ta tematyka mnie interesuje, jest w porządku. Tylko na razie na takich laptopach jakimś starym sobie uruchamiam, a teraz mi się marzy taki Chromebook, typowy Chromebook. I właśnie moim wyborem jest ten Chromebook Acera 315, który wam pokazywałem. Tak, bateria około 12 godzin wytrzymuje, lekki, energooszczędny, bardzo fajnie pracuje. Dlaczego u mnie Chromebook? Bo ja tak przeglądam internet, jak piszę teksty jakieś, to z dokumentów Google korzystam, z arkuszów kalkulacyjnych, z takich spraw. Kalendarz Google. Cały ten ekosystem z telefonem można sobie zrobić. Tak samo z telefonem, piszę tekst jakiś na telefonie, później wkładam na komputerze, dalej sobie obrabiam. Po co mam robić to na tym dużym swoim mocnym komputerze, który pobiera sporo, a ten pobierze 1/20 albo lepiej, mniej prądu pobiera. Bo ma 45 W pobiera, a nie 450 czy 600 W. Rozumiecie? Kolejna rzecz taka, że on 12 godzin wytrzymuje. Mogę iść nad Wisłę, gdzieś na dwór, usiąść na laptopie, popracować też. Nie ma z tym problemu. W domu trochę, potem jadę na Stare Miasto, sobie siadam, potem gdzieś tam. Więc nie w jednym miejscu. Więc ponoć wtedy jest lepsza kreatywność. I co jest ważne, chciałem jeszcze powiedzieć. Jak chodzi o te 2 laptopy. Ten 315 model za 1800 zł. Świetny laptop. Jest jeszcze 317. To jest po prostu jest matryca 17-calowa. Tu jest 15. Dla mnie 15 cali jest optymalne. Bo to masz laptop do plecaka gdzieś pod ręką, żeby mieć wyciągnąć. Więc jest w porządku. Tak samo jak chodzi o ten laptop za 5000 zł, co pokazałem, jest wersja za 4500 zł i 5. Tylko z tym, że biorąc pod uwagę ideę Chromebooka, jak mamy 4500, wygospodarujemy te 500 zł i lepiej, że jest i7, już mówią dlaczego. Dlatego, że to jest Chromebook, który kupujemy, mamy go dotąd, aż będzie. Możemy go mieć 10 lat i on tak będzie tą całą funkcjonalność spełniał, którą zakupimy w dniu zakupu. Tak, bo to jest lekki, jest optymalizowany, działa to w chmurze, etc. Już nie chcę na temat rozwozić. Więc tu już oszczędzamy sporo, naprawdę. Tak samo jak ja kupię tego Chromebooka, to będę go już go będę miał długo czasu. Niestety wyszło jak wyszło w tym roku. Telefon mi padł, musiałem kupić nowy telefon sobie i te plany było trzeba odłożyć. Dobrze. W tym miejscu już zakończę, tylko zadam wam jedno pytanie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o tych laptopach, co w ogóle sądzicie o Chromebookach, bo mi to interesuje. Bo mam wrażenie, że dużo rzeczy się mówi takich negatywnych, ze względu na to, że to jest Chromebook, słaby procesor, słabe parametry. Są słabe parametry. Że takiej wydajności miały procesory sprzed kilku lat. Tylko N4500, to jest na 1800 zł procesor, jest mniej więcej wydajnościowo jak i5 7400. Tylko to jest już w nowej technologii wykonany procesor. Druga sprawa. i5 65 W wciągała. Ten procesor 6 W wciąga prądu. A ta sama wydajność. 8 GB RAMu jest w tym laptopie. To jest RAM wylutowany w tym. Ale to też się nie modernizuje, bo to się po prostu korzystasz, aż ci nie padnie ten laptop. 8 GB to jest mnóstwo pamięci, jak chodzi o Chromebooka. I one są właśnie zrobione tak optymalnie, że one były po prostu nieprzesadzone, zoptymalizowane też właśnie jak chodzi o
To, co potrzebuje Chromebook. Parametry takie, które na pewno długo, ale żeby to też nie były jakieś tam zbytnio wypasione, żeby sztucznie nabijać ceny. I to też mi się właśnie w Chromebookach podoba. Że właśnie kupujemy laptopa za 1800 zł, na którym możemy normalnie funkcjonować, przeglądać internet, obejrzeć film nawet w 4K, jakbyśmy chcieli, popisać, wszystko porobić sobie, taką pracę biurową. I ten laptop wytrzymuje 12 godzin. Ktoś mi napisał w internecie, że przy jego etyce pracy to jest 2 dni. Jak otwierzy, tak pisze, to jest zamknie, to jest 2 dni bez ładowania. Więc też coś to mówi. I dlatego mnie też ciekawi wasza opinia. Proszę, nie piszcie takich przepraszam za to słowo, prostackie, że to jest, no bo to jest Google, bo korpo, coś tam. Zostawmy to z boku. Napiszcie w ogóle, jakie macie odczucia w ogóle to, a jak nie, to dlaczego nie chcecie Chromebooka? Napiszcie mi dokładnie konkretne powody, dlaczego nie chcecie, bo też mnie to ciekawi. Bo oglądałem trochę artykułów, czytałem niektóre materiały, oglądałem na YouTubie. I one mówią, nie, bo widać taki troszeczkę niechęci. W zasadzie, bo to słaby laptop za takie pieniądze. Teraz są dużo mocniejsze, tutaj Windowsa nie zainstalujesz, tu nie pograsz, to. Każdy sprzęt ma swoje zastosowanie. To jest konfiguracja zrobiona pod Chrome OS-a. To jest Chromebook sprzedawane jako w ten sposób. Są na rynku inne laptopy. PC-ty, to wszystko można kupić. Nie ma co hejtować. I z tym, że i powiem wam jedną rzecz, która jest taka pozytywna. Osoby, które mają tego Chromebooka, naprawdę się pozytywnie wypowiadają. Przyjemnie, elegancko. Gdzieś czytałem opinię gościa, który kupił tego Chromebooka i łapie się na tym, że więcej z Chromebooka korzysta niż z mocnego komputera, który ma Chrome. Tak. Po graniu do jakichś tam bardziej złożonych operacji wykorzystuje, a w większości korzysta z Chromebooka. Wszystko na Chromebooku zrobić. Dobra. Na razie, cześć, pa. Zostaw łapy, zasubskrybuj i napisz mi w komentarzu właśnie, co ty sądzisz o tym.